Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Rio i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w SnowRunnera. Jak już ostatnio wspomniałem, pojeździmy dzisiaj Scoutem i pozbieramy wszystkie modyfikacje na tej mapie, poodbieramy samochody, które są tutaj poukrywane i wykonam tą jedną, jedyną misję dla Scouta, którą mam tutaj zaznaczoną. Do tego zadania wybrałem sobie samochód, nie wiem czy dobrze wypowiem jego nazwę, nazywa się Rezvani. Jeżeli się inaczej nazywa, to jeżeli się inaczej wypowiada, to napiszcie mi o tym. Rezvani Tank, czyli czołg. Jest to nasz dzisiejszy pojazd i tym oto pojazdem będziemy się rozbijać po wszelakiego rodzaju górkach, jakie tutaj musimy pokonać. Odpalamy silnik. Ten dźwięk. Ten dźwięk. Można tutaj nim pogazować trochę. Tyle o ile. Auto jest naprawdę bardzo fajne, aczkolwiek nie jest to mój pierwszy scout, jaki sobie dokupiłem do tej gry. Moim pierwszym scoutem był oczywiście też Rezvani, tyle tylko, że Herkules 6x6. Dopiero po tym, jak kupiłem sobie Herkulesa, dopiero wtedy naprawdę skautowanie zaczęło mi sprawiać dużo frajdy. Oczywiście ten podstawowy Chevrolet, który jest tutaj dodany na samym początku do skautowania, on też nie jest zły, ale jednak taką po prostu potężną bestią z oponami błotnymi, z wyciągarką, no całkiem inaczej się jeździ niż tym podstawowym pojazdem. Bardzo dużo kilometrów narobiłem tym właśnie innym Rezvani Herkulesem. Bardzo dużo mi to frajdy sprawiało i każdą nową mapę, jaką zaczynam, to właśnie zaczynam od skautowania. Najczęściej tymi dwoma pojazdami. Są to moje ulubione pojazdy. I tu mamy pierwszą naszą modyfikację. Jest to zawieszenie podwyższone do pojazdów GMC MH9500. Możliwe, że to jest nawet to GMC, co znaleźliśmy ostatnio. Oj, co ostatnio tutaj znaleźliśmy. Już trzeba się wyciągać, o kurde. No ale nic nie szkodzi, Scout jest bardzo dobry, jest stworzony do tego, żeby się tutaj wyciągać. Normalnie mam na nim założoną wyciągarkę z akumulatorem, w razie czego jakbym się naprawdę gdzieś wygrzmocił, żebym się sam podniósł. Ale nie jestem co do tego pewien, czy akurat na tym pojeździe mam taką wyciągarkę założoną. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego sprawdzać. Dobra, pierwsza modyfikacja. Trochę rzuca tym autem. Pierwsza modyfikacja mamy za sobą. Zawieszenie podwyższone. Teraz jadę do tego punktu, miejsce za świerkami, żeby tą misję też już mieć odhaczoną. Mam włączone światło? Nie mam włączonych świateł, po co? O kurde, dawaj. Już wprawdzie mam tutaj wszystko poodkrywane, mam wszystkie wieże widokowe tutaj już odkryte. Już mam je zaliczone. Ale mimo to Scoutem, tak jak w tym przypadku, dobrze jest czasami jeszcze pojeździć. Jest sporo modyfikacji, które należy odebrać, przydałoby się odebrać. Bez nich czasami ciężko jest skonfigurować swój pojazd, swoją ciężarówkę, dlatego jeżeli widzicie jakieś modyfikacje, postarajcie się je
zabrać. Tu jest wieża widokowa, którą jako pierwszą w zasadzie odkrywam. Możemy nawet tutaj... Nie przewracaj się. Nie przewracaj się. Okej, zaparkujemy inaczej. Możemy nawet sobie tutaj widok na nasz garaż zobaczyć. O, widzicie? O! Kamera! Nie odstawiaj cyrków tutaj. Dobra, ale my musimy teraz tutaj pod tą górkę podjechać, żeby się dostać za te świerki. Według misji. Na pewno to jest jakiś punkt widokowy. Na 100%. No ciężarówką to bym chyba raczej tu nie wjechał między te kamienie. Ale szczerze powiedziawszy nie sprawdzałem, także... Tam mam wjechać? Jak mam tam wjechać? Tutaj tędy. No. Dobra, i wbijamy się pod górę. Nie, ciężarówką byśmy tu na pewno nie wjechali. A, miejsce widokowe, mówiłem. O, jest trochę zamglone, więc dużo nie widać. Pogoda trochę nie domogła, że tak powiem. Jest trochę zamglone, ale widać tutaj garaż, widać farmę po lewej stronie, wieża widokowa i w oddali na pewno byłoby widać tutaj tartak i w tą stronę. Także naprawdę ładnie tutaj jest. W sumie bardzo fajny patent tutaj na obejrzenie naszej ciężarówki. Okej. Pasuje, podoba mi się. Dobra, gdzie musimy jechać? Zadanie mamy wykonane. Pierwszą modyfikację mamy zabraną. Teraz musimy na 100% przejechać tutaj, na tą stronę i zabrać tą modyfikację, która znajduje się tutaj u góry. Ale jak się do niej dostać? Jak to rozegrać? O, w sumie mógłbym pojechać do krzyżówki. Tu, przez błoto do góry i praktycznie tędy aż do modyfikacji. Teraz muszę tylko stąd jakoś zjechać. Muszę sobie tutaj drogę zaznaczyć. A jeszcze się zgubię i co będzie wtedy? O, dobra. Z tego co kojarzę, to ten Rezwani dość niedawno wyszedł jako osobny DLC do tej gry. Także jest to w miarę nowy pojazd. I możecie zobaczyć sobie go w akcji, o ile go nie macie. No ale co mam powiedzieć, nie? Jest to pojazd, który ma odblokowane od razu opony terenowe. Można tym wjechać w nie wiadomo jak duże bagno i praktycznie można z tego wyjechać bez problemu. Wszelakiego rodzaju wyciągarki, wszelakiego rodzaju mocne silniki, skrzynie biegów i tak dalej. O, zahaczyłem się. No jest naprawdę niesamowity pojazd, którym można bardzo szybko, bardzo duże tereny zwiedzić i zobaczyć, jak głębokie jest błoto, jak wygląda teren, czy wjadę tam ciężarówką, czy nie wjadę ciężarówką. Tyle tylko, że na tych oponach to są takie typowo błotne, naprawdę błotne, takie głębokie błoto opony. I jadąc po jakiejś takiej ścieżce utwardzonej albo po asfalcie bardzo rzuca tym pojazdem. Także trzeba mieć to na uwadze, że czasami jak za szybko będziemy jechać można stracić kontrolę. No ale widzicie, błoto nie błoto, jedzie.
Gaz do dechy i heja, nie? No tutaj tak spokojnie, delikatnie, bo w dół z górki można też na inną metodę zjechać, a raczej się stoczyć. Już też mi się zdarzało. Źle skręcisz, z góry jest, źle skręcisz i już masz koziołka przez ramię i obracasz się w dół, dopóki się nie zatrzymasz gdzieś. Albo na drzewie, albo na skale, albo nie wiadomo gdzie. No widzicie, trochę rzuca tym autem, no ale jest takie jakie jest. To jest auto naprawdę przeznaczone w błoto, żeby wyjechać z błota tym samochodem. Bynajmniej jest tak skonfigurowany u mnie, bo można go troszeczkę inaczej skonfigurować. Zamiast opon błotnych można byłoby mu założyć opony terenowe. O właśnie, o tym mówię. O tym właśnie mówię. Zacznie pływać, to już jest ciężki do opanowania. Można go skonfigurować na opony terenowe. Będzie miał wprawdzie lekkie problemy z wyjazdem z błota, ale na pewno będzie mniej rzucało. Ale nie obawiam się tutaj właśnie jakichś takich małych uszkodzeń, ze względu na to, że jak widzicie na dachu mam zamontowany bagażnik, gdzie mam koło zapasowe, mam części zamienne i trochę paliwa ze sobą, także można tym skautem jeździć naprawdę dookoła mapy i praktycznie zawsze jesteśmy ubezpieczeni w razie jakiejś awarii albo braku paliwa. Okej, tutaj w lewo, przez taką dużą kałużę. Już teraz wiecie, dlaczego skautem należy tutaj zbierać modyfikacje. Ciężarówką nie macie tutaj szans podjechać. Te przejazdy między skałami są naprawdę tak wąskie, że albo nie będziecie pasować ciężarówką, a jeżeli już wejdziecie do środka, jadę w złą stronę. A nie, teraz tutaj... Teraz tu w prawo. Jeżeli już wjedziecie między skały, no to te zakręty tutaj ciężko jest ciężarówką wyrobić. Także na początku korzystajcie ze skauta, jeżeli chcecie modyfikacje pozbierać. W sumie to jest tak trochę zależne od mapy do mapy, nie? Są mapy, które można zebrać, w których modyfikacji można szukać ciężarówką, ale ogólnie staram się tego nie robić. Tak jak tutaj na przykład, jak chcecie tutaj ciężarówką przejechać, nie ma szans. Ciągnie mnie w dół, boję się trochę ruszyć, żebym się zaraz nie przewrócił. O, właśnie. Zabezpieczmy się. Żebym się tutaj nie przekoziołkował. O właśnie, o to mi chodziło. Kurde, jeszcze nie mogę dupy zmieścić. Kurde, wjeżdżaj. Wiecie, co by mi się teraz przydało? Z ekspedycji spuścić powietrze z kół. Ha! Może tak z większym takim... A, nie mogę się zmieścić. A, czekajcie, tak zrobimy. Też nie idzie. To mam inny pomysł. Mam tylko nadzieję, że się tutaj nie wywrócę.
pojedziemy teraz tutaj między drzewa. A właśnie. To już wygląda lepiej. Teraz tylko się nie przewrócić. O! Ha! Upsi! Zahaczyłem silnikiem o kamień. Niedobrze, niedobrze. Modyfikacja jest u góry, okej. Kolejna modyfikacja. Zobaczymy, co to jest. Podwyższone zawieszenie do pojazdu Chevrolet CK1500. To są wszystkie te standardowe pojazdy, które tutaj na tej mapie się dostaje. Dobrze. Teraz musimy zjechać. Pojadę w tą stronę, ponieważ tutaj jest ten przesmyk skalny, taki trochę głupi. Pojedziemy w tą stronę, bo muszę dojechać tu aż na górę. Okej. Teraz trzeba byłoby się tutaj nawrócić gdzieś jakoś. Dobra. Dobrze to wygląda? Dobrze. No, tak sobie pomyślałem teraz przed chwilą, może do zwiedzania kolejnej mapy faktycznie przygotuję tego Chevroleta tutaj, którego ten pojazd zwiadowczy niebieski, tego pick-upa, którego się tutaj na samym początku dostaje. Ja go też mam w zasadzie w garażu. Mógłbym z niego zrobić troszeczkę go podrasować, powymieniać niektóre podzespoły i faktycznie mógłbym go przygotować i pokazać w odkrywaniu kolejnej mapy. Nie muszę przecież co odcinek pokazywać ciężarówek z DLC, ciężarówek z dodatków, tych płatnych ciężarówek. Mógłbym też pokazać coś bardziej standardowego, coś co się na początku dostaje, także spodziewajcie się, że kolejną mapę będziemy na pewno odkrywać mniejszym scoutem, może troszeczkę mniej mobilnym, może będzie trochę gorszy, jeżeli chodzi o podłoże, ale na pewno będziemy się świetnie bawić. I na pewno będziemy się denerwować. Kurde, znowu wjechałem w błoto i znowu nie mogę wyjechać. I będziemy się wyciągarką ratować. O, standardowy dzień w SnowRunnerze. Okej. Tu będzie następna. Tu jest. Kolejna modyfikacja. Silnik do samochodów Chevrolet CK1500. Czekajcie. Biblioteka zawartości. Czekajcie, pojazdy. Gdzie to się sprawdzało, jakie ja mam ciężarówki? Są DLC, sezony. Już nie pamiętam, gdzie to się sprawdzało. A tutaj, nieosiągnięcia, kontrakty, zadania, pojazdy. Chevrolet CK1500. O, widzicie, Chevrolet CK1500 to są wszystkie te modyfikacje do tego zwiadowczego Chevroleta pick-upa. Dobrze. Dobrze wiedzieć. To mamy już podwyższone zawieszenie i mamy lepszy silnik do niego. Okej. Teraz tak, zjeżdżamy tutaj w dół, ewakuujemy się przez miasto. Mogę wziąć to zadanie zaginione maszyny i jedziemy w tym momencie po tego łazika, który jest tutaj u góry. Czyli skręcamy tu. Mógłbym tędy przejechać, ale potrzebuję to zadanie tutaj.
I tu taką spiralą w górę po kolejnego skauta. Ogólnie polecam, jeżeli widzicie jakieś zadanie na mapie, to polecam je wziąć ze sobą, zaakceptować. Nie musicie czytać, co tam należy zrobić, tyle tylko, żeby je zaakceptować, bo z tekstem możecie się i tak później zaprzyjaźnić. Praktycznie zobaczycie później sobie, co musicie wykonać. Ale jak już macie zabrane zadanie, to możecie praktycznie wystartować z garażu do tego zadania. Nie musicie koniecznie jechać tutaj, odbierać i patrzeć, gdzie to zadanie się znajduje, tylko możecie od razu w nim wystartować. Tu jest zadanie zaginione maszyny. Dostarczenie coś jest, bo widzę, że strzałka w dół to jest dostarczenie czegoś. Transport ważnych maszyn z lokalnej fabryki został przerwany. Zajmiemy się tym prawdopodobnie w kolejnym odcinku. O ile nie będę musiał już przejechać na drugą stronę, na drugą mapę. Także jest ok. Teraz tu w lewo do góry. Trochę buja na tych wertepach tutaj. Ja podejrzewam, że ten Scout byłby troszeczkę bardziej stabilniejszy, żebym nie miał bagażnika na dachu, bo mając bagażnik na dachu troszeczkę podniosłem środek ciężkości i on się tak buja, przechyla na prawo i lewo. Musiałbym przetestować ten pojazd bez tego bagażnika. No ale paliwo dodatkowe i części zamienne. Czasami niekoniecznie musimy mieć ze sobą, ale czasami naprawdę potrafią uratować dupę, uwierzcie mi. Szczególnie jak przekoziołkujecie, uderzycie gdzieś w skałę, podniesiecie się i potem macie całe auto zepsute. Tu jest zadanie. Zobaczmy jakie. Weźmiemy to zadanie ze sobą. Dostarczenie. Nasza flota rzeczna została poważnie uszkodzona. To też jest dostarczenie przedmiotów, bo widać strzałkę w dół. To jest dostarczenie. Również zabieramy ze sobą. Zajmiemy się tym przy okazji. A. Trochę grząsko tutaj, bym tak powiedział. Ale jakby czołg nie wyjechał z takiego błota, to ja nie wiem, to by się w ogóle nie opłacało go kupować. Okej. Gdzie ja muszę? Tutaj do góry. A, to jesteśmy teraz na tych zakrętach takich. O kurde, tu też grząsko. Tu też grząsko. Opsa, zaraz tu uderzę jeszcze silnikiem w skałę. Znowu będzie problem. Okej, ten teren jest naprawdę trudny. Trzeba w miarę uważać, żeby pojazd nie podskoczył i nie stoczył się w dół. Dobry przykład mieliśmy z tym małym Western Starem, gdzie mieliśmy coś tam dowieść i nagle i leżą. A już jesteśmy. To jest dobrze. Tu jest schowany łazik.
Wow. Langsam, pomału. Tu jest łazik schowany, Scout 800. W zasadzie nie wiem, jaki on jest, bo ja go osobiście nie testowałem, nie próbowałem. Ale skoro już tu jesteśmy, to go weźmiemy i odholujemy do garażu. Zobaczmy, czy można już na nim opony błotne, terenowe i błotne. Okej, ja mogę ogólnie opony błotne zakładać, bo ja mam dokupiony dodatek DLC z oponami. I te opony są... Można je zakładać bez względu na level, dlatego ja i tak mam tutaj troszeczkę ułatwioną całą sytuację. Ale zawieszenie nie ma. Jak widać, trzeba najpierw zobaczyć, gdzie leży, ponieważ jest w Michigan dostępne. Jakieś malowanie fajne? No ma jakieś fajne malowanie. O, taki indiański orzeł. Fajnie wygląda. Malowanie mu założę i zostawię go na razie. Dobra, wracajmy do naszego czołga. Zmieńmy porę dnia na rano. I teraz tak, do... Naprawa przy rzece, to zadanie wziąłem. Tu jest przyczepa utknęła. Muszę dojechać tutaj, bo tu jest chyba ostatnia modyfikacja. Wiertnicze części zamienne. Widzę, że jest misja, gdzie trzeba coś zbierać. To dobrze, będziemy jeździć ciężarówką no z dźwigiem i tu musimy przyczepę wygrzebać. To też jest dobre zadanie. Dobra, zjeżdżajmy w dół. Wróćmy tutaj do krzyżówki. Tu w dół powinienem przejechać i muszę się dostać tu do tego rejonu. I jest tylko pewien problem, tędy nie zamierzam się grzebać, pojedziemy naokoło, wiem, że mam infrastrukturę zrobioną, więc nie powinno być problemu i tu dopiero przejadę. To ze złej strony, to ten... Nie. To musimy przejechać tu na drugą stronę i wjechać tędy. I tu przejechać na tą wysepkę, bo widzę, w zasadzie nie jest to odsłonięte, ale widać, że to jest na wysepce, a nie należy to do tej strony. Okej. Dobra, kawałek mamy do przejechania, ale nic nie szkodzi. Zatankujemy sobie. I naprawimy nasze szkody. O! Na dachu mam tylko paliwo i koło zapasowe. Okej, ale skla. Dobrze wiedzieć. Wracamy i musimy dojechać na drugą stronę. Będzie to chyba ostatnia rzecz, którą dzisiaj złapiemy. Ponieważ nie ma już chyba modyfikacji na tej mapie. Jest to ostatnia modyfikacja, którą należy tutaj zabrać. Nie. Ja już widzę, że to w złym kierunku idzie. Lekko mi się tam podskoczyło i auto mi skierowało prosto w skałę. Tutaj... A nie, tu jeszcze dałem radę, okej. No, taka chaotyczna jazda tym pojazdem. Jeżeli nie musimy jechać przez błoto, to nie jedziemy. Zahaczymy tutaj pasek zieleni. Mam nadzieję, że się tylko nie wypapram tutaj.
No okej, tu jest głęboko. Zredukujmy na 1. I pomału będziemy wyjeżdżać. Widzę zjazd w lewo, no to tak jedziemy. A, bo ja tutaj mam koło tej wieży obserwacyjnej jechać. Ciężarówką bym się tutaj bał przejechać, ponieważ jest tu bardzo grząski teren. No ale czołgiem powinienem sobie dać radę. Powinienem się tędy dość dobrze przedostać. Ciężarówką bym płakał, że jakbym tu wjeżdżał. Ha. Szczególnie taką, która nie ma jeszcze odpowiednich opon do tego. O, właśnie dlatego. Patrzcie, jak tu jest głęboko. Dobra, gdzie tu teraz? W lewo będzie, no. A, tutaj jest klakson w czołgu, bo w tym innym pojeździe, w tym innym Rezwani była taka syrena policyjna. No tu jak widać jest klakson, bardzo dobrze. Ptaki trochę postraszymy. Wow, 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 wow. Jak na razie idzie dobrze, ale zaraz może się sytuacja zmienić. Wiem, że muszę przekroczyć rzekę i tam na pewno będziemy mieli lekkie problemy. Dobra, teraz gdzie? Ach, dalej tędy. Ok, myślałem, że tu w lewo będę musiał skręcić, bo tak znacznik dziwnie położyłem. Może nie tyle co położyłem, co ustawiłem. Aha. Aha. Droga zamknięta. Jak tu wygląda stan tej drogi? W krótkim streszczeniu beznadziejny, ale mam słupy, po których mogę się wciągać, w razie czego. Dobra, próbujemy. Ja raczej problemów nie powinienem mieć, ale to nigdy nic nie wiadomo. Ale walczyć musi! Dawaj, dawaj, dawaj! Tu musi być naprawdę fajnie ciężarówką w to wjechać. I jedziesz wzdłuż słupów, bo musisz się w jakiś sposób wciągać. O, tutaj znosi jeszcze woda. Nie tak? Tak. To drzewo chcę złapać. Bo ten prąd tutaj niesamowicie znosi. Kurde, i mam znowu całe auto do mycia. Ubłocone, że... ojej. Kurde, tutaj prąd ten prąd rzeki znosi trochę
prawą stronę. Muszę tak pod kątem jechać. I patrzcie na spalanie, 1,4 litra, 1 litr 0,7. To jest normalnie super scout do zwiedzania, jeżeli patrzycie tutaj na zbiornik paliwa. To byłby w zasadzie bardzo dobry scout na tym najwyższym poziomie trudności tutaj w SnowRunnerze, gdzie tankowanie kosztuje. Gdzie każde zatankowanie samochodu, każde zatankowanie ciężarówki kosztuje pieniądze. O kurde, dawaj, 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 dawaj. Już jesteśmy prawie na miejscu. To znaczy na miejscu, na brzegu. Bo jeszcze z wody nie wyjechaliśmy. A nie mam teraz jak się złapać tutaj, bo... A jakbym włączył bieg niski i blokadę dyferencjału, jak to by szło? Trochę lepiej. No idzie. Postaram się tutaj tak bardziej w prawo zjechać, żebym w razie czego miał możliwość złapania się tego słupa tam. Jeszcze nie mam, jeszcze jestem za daleko. Jeszcze nie mam jak. O, już mogę wrzucić normalny bieg. Już teraz pójdzie. Już nie potrzebujemy słupa. Ha! Pamiętam jak na samym początku, jak tylko zacząłem grać w SnowRunnera, potem go odinstalowałem, bo poziom frustracji osiągnął swój limit, potem dokupiłem kilka pojazdów do SnowRunnera i tak sobie pomyślałem, kurde, korzystać z nich, nie korzystać z nich, nie będą zbyt overpowered, nie? Czy nie będzie to jakieś oszustwo, że używam po prostu mocnych ciężarówek, a nie tych standardowych. Także takie dziwne pytania, takie dziwne myśli nachodziły mnie na samym początku, ale uwierzcie mi, w tym momencie to jest mi tak obojętne. Wolę użyć sprzętu, który się lepiej do pewnego zadania nadaje, nawet jeżeli jest kupiony za pieniądze, a nie jest standardową ciężarówką, także... Nie miejcie wyrzutów sumienia, zawsze zróbcie sobie tak, zawsze ułożcie sobie tak rozgrywkę, żeby było dla was lepiej. Tutaj mam skręcić? A nie, mam tą drogą taką pojechać, okej. O! Pniaczek! Bliskie spotkanie z pniakiem. Także na początku, o Jezu, przecież ta ciężarówka ma dużo mocy, ma jakieś ekstra opony, bo ma skrzynia biegów jest już naprawdę na wysokim poziomie, albo ma silnik, albo nie zostaje w błocie. Uwierzcie mi, już jeszcze będziecie tak często w błocie tonąć, nawet tymi najlepszymi, najbardziej OP ciężarówkami. I jeszcze zdążycie się z błota wygrzebywać. Tam mam dojechać, czyli muszę tutaj na te bezdroże wjechać, zjechać tutaj w dół. Ciekawe, czy jest tutaj jakaś... Niby jakaś ścieżka tutaj jest. Trochę mi teraz to przypomina ekspedycję. Też bardzo fajna gra. Wprawdzie nie dla każdego, ponieważ w ekspedycjach jest tematyka gry całkiem inna niż w SnowRunnerze. Przez co też wielu graczom się ekspedycje w ogóle nie spodobały.
No ale mówi się trudno, mi się ekspedycje podobają, też prawdopodobnie wrócą na mój kanał. Silnik! Okej, do jakiego pojazdu? Do Fiesty? Do Chevroleta, GMC, Freightliner, Western Star i tak dalej. Nie, White Western Star. International Transstar, Loadstar, a ja miałem Paystar, o! Dobra. Rzućmy okiem na mapę, czy jeszcze gdzieś jakieś modyfikacje są. Tu jest przyczepa, tu jest przyczepa. Nie wygląda na to, żebyśmy mieli modyfikacje jeszcze na tej mapie, czyli w zasadzie z dzisiejszym przejazdem zwiadowym jesteśmy gotowi. Także ja się z wami dzisiaj pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli lubicie SnowRunnera, to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić pozostałych filmików. Ja się z wami widzę w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!